Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w weekendowym vlogu. Ja mam na imię Karolina. W tle słyszycie i widzicie mojego kota Lunę, która zawsze jest obecna na moich vlogach i próbuje oczywiście grać pierwsze skrzypce, ponieważ to ona jest tu najważniejsza. Pomiędzy kotem a innymi wstawkami opowiadam Wam o dzierganiu, o projektach, o włóczkach, czyli o wszystkim, co nas interesuje. Zatem złapcie sobie coś do picia. Ja mam kawusię w swojej nowej czarce, bo chyba tak to się nazywa, nie kubek, tylko czarka. Ręcznie robiona, ceramiczna, zakupiona w jednym ze sklepów tutaj w UK, z łuczkami i innymi akcesoriami, ale mają też właśnie takie różne handmade. A ponieważ mieli dość sporą zniżkę, chyba ze względu na to, że zamykali jeden ze sklepów stacjonarnych, to praktycznie na wszystko w sklepie było 30% zniżki. Skorzystałam. Oczywiście skorzystałam. Kupiłam parę włóczek takich na wypróbowanie dla Was. Kupiłam sobie ten kubeczek, kupiłam jeszcze kilka innych akcesoriów, ale to Wam pokażę troszkę później. Także przyszykujcie sobie coś do picia. Ta czareczka wydaje się bardzo mała, ale powiem Wam, że idealnie wchodzi tutaj moje cappuccino i moje latte z ekspresu, który niedawno kupiłam, także idealnie. Dobrze. Luna na swoim miejscu, czyli gdzieś tutaj. Może zaczniemy jak zawsze od ukończonych udziergów, ale właśnie powiem Wam jeszcze, co mam na sobie. Na sobie mam Sabaj sweater. Tu Wam napiszę, bo chyba zapomniałam. Oczywiście, że zapomniałam autorki, ale jest to moja jedna z ulubionych, ale jak wiecie, ja do imion nie mam pamięci. Także Sabaj sweater wykonany z motka od Lilopi, który został nakręcony specjalnie dla mnie. Spodobał Wam się bardzo również po pierwszym tak jakby pokazie tego sweterka. Jest on chyba nadal dostępny w Lilopi. Ja tam mu nadałam nazwę Choco Cherry, coś tam, nie wiem. Też Wam napiszę, jak nie zapomnę, tutaj albo w opisie. Ale tak, to jest Sabaj sweater, uwielbiam, noszę, z tym, że muszę go trochę przedłużyć, bo jak robiłam, wydawało mi się, że długość taka, on jest taki boxy, prawda? Że taka krótsza długość będzie fajna, jednak potrzebuję gdzieś tyle jeszcze. Ale dobra, może powiem Wam o tym, bo pewnie zobaczyliście. No, jak to się nazywało? Chyba zapalenie pochewki ścięgnistej, coś takiego. Patrzyłam na tłumaczenie na polski. Ogólnie pokażę Wam na tej ręce. Tutaj, może bardziej tutaj właściwie, tutaj te ścięgna są niestety niedziałające chwilowo odpowiednio, powodują ból. Okazuje się, że jest to właśnie zapalenie. Muszę chodzić w takiej opasce. Czasem mam jeszcze drugą z usztywnieniami tutaj, które trzymają mi rękę, właściwie kciuk, idealnie w takiej pozycji i nie bardzo mogę nim ruszać, ale fizjoterapeutka powiedziała, że to powinno wystarczyć, chyba że czuję większy ból, to wtedy właśnie założyć to takie typowe usztywnienie. Niestety ból nie przechodził, a wręcz zaczął wędrować tutaj. Więc byłam znowu u lekarza i okazuje się, że rozwinęłam sobie również łokieć tenisisty, bo dlaczego by nie? Nieszczęścia, jak to mówią, chodzą parami. Ale, ból jest. Ale ja do bólu jestem raczej przyzwyczajona, więc nie ma tragedii. No co, mam nosić to. Będę musiała prawdopodobnie też kupić specjalną taką jakby, nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale to jest taka jakby opaska tutaj ze specjalnym miejscem uciskowym właśnie na te tutaj ścięgna. Ogólnie wszystko mogę robić, z tym, że ta ręka jest słabsza w momencie chwytania, jak na przykład zakupy, tak? Podnoszenia torby z zakupami, tu niestety ten ból narasta i po prostu ręka sama puszcza. Na razie mam nie robić żadnych ćwiczeń, mam na razie odpocząć przez 2 tygodnie, tak kompletnie właściwie nic nie robiąc, co jest oczywiście niemożliwe, sami wiecie. Trzeba coś ugotować, trzeba posprzątać, nie da się leżeć do góry nogami i trzymać sobie rączki, tak? Więc oczywiście będę się oszczędzać. Pytałam o dzierganie. Lekarz powiedział, że idealnie byłoby w ogóle nie dziergać. Na co ja mu powiedziałam, że idealne rozwiązanie nie ma w ogóle
możliwości wykorzystania, także powiedział, że okej, mogę dziergać, tylko że oczywiście nie za dużo i robić sobie dużo więcej przerw niż robiłam do tej pory, czyli ogólnie powiedział, że maksymalnie posiedzenie takie na dzierganie 15 minut i dłuższa przerwa. Szczerze mówiąc, tak nie mam takich momentów, żebym mogła dłużej posiedzieć i typowo dziergać. Przeważnie robię to w międzyczasie, więc będę się do tego stosować. Zresztą stosuję się już od tygodnia i ból nie narasta. Odrobinę się zmniejsza, bo też dostałam leki przeciwbólowe i przeciwzapalne i stosuję maści, także no zobaczymy jak to będzie. Jak czuję większy ból, to automatycznie przerywam cokolwiek akurat wtedy robię. Ale mówię, życie, tak to bywa. Wbrew pozorom lekarz powiedział, że to niekoniecznie jest wina dziergania. Bardziej stwierdził, że powodem też może być moja praca. A konkretnie fakt, że ja w pracy cały czas mam ze sobą ciężką torbę. I ponieważ jestem osobą praworęczną, ta torba zawsze jest w mojej prawej ręce lub na moim prawym ramieniu. Jednak teraz w okresie zimowym, kiedy mam kurtkę taką szkolną, ona jest dość śliska, bo ona jest wodoodporna i tak dalej. Jednak trzymanie czegokolwiek na ramieniu jest dość denerwujące, bo się ześlizguje. Więc ja przeważnie kończę na tym, że trzymam tą torbę tak w ręku, czy to wyżej, czy to niżej i cały czas ta ręka pracuje. I lekarz powiedział, że bardzo prawdopodobne, że to jest właśnie powodem, takim największym, bo jest to jednak ciężar dość spory. Bo ja tam mam absolutnie wszystko, co jest mi potrzebne w trakcie lekcji, laptop, do tego śniadanie, lunch i w ogóle jest napchana wielka torba i naprawdę jest ciężka. I mówi, a do tego jeszcze dziergasz, robisz obowiązki domowe standardowe, jesteś praworęczna, więc używasz tej ręki non-stop i po prostu zmęczenie materiału. No, ale no cóż, jest jak jest, mogło być gorzej, prawda? Mogłam wylądować na operacji od razu, natomiast lekarz stwierdził, że on by mnie nie kwalifikował jeszcze na operację, chyba że ból będzie się nasilał wyjątkowo albo w ogóle nie będzie przechodził. Ja natomiast operacji chcę uniknąć, ponieważ te operacje, owszem, pomagają, ale najczęściej pomagają na pewien okres czasu i schorzenie wraca. A jak rojona być nie lubię. Ale dobra. Luna, no miało. Ja tu będę musiała te rzeczy wziąć spod ciebie za chwilę. Nie widzicie, ale ona się tu wyłożyła brzuchem do góry. O, tak, nie widać cię, Luna, musisz się pokazać. No, dobrze, ale dość mojego marudzenia. Pokażę Wam ukończony udział, bo mam bo malutki, ale mam. Jest to Sola, chyba tak, Sola Scarf od Ann Wenzel bodajże. Też tutaj Wam wrzucę, jak nie zapomnę. Sola Scarf. Co ja Wam mogę o niej powiedzieć? Bardzo prosta w wykonaniu, bardzo przyjemna w wykonaniu. Tu jak widzicie rozpoczynamy od takiego wąskiego dołu. O, i ładne są takie rozszerzenia, które bardzo prosto się robi. To wygląda. Natomiast dalej już lecimy na płasko. Powtórzenia właściwie tyle, ile chcecie. Tam jest określona ilość powtórzeń we wzorze, ale ja się tego nie trzymałam. Po prostu robiłam tyle, żeby mi zszedł cały motek, a później dołączyłam drugi i zaczęłam dalej. No, inaczej. Przeleciałam cały motek, zaczęłam drugi. Zważyłam sobie mniej więcej na wadze, bo zapomniałam zważyć na początku ten kawałek, gdzie są zwężenia i jak tyle zostało mi w drugim motku, zaczęłam zwężać. Chciałam wykorzystać całość i wykorzystałam. Tam trochę mi zostało tej włóczki, ale to nie szkodzi. To jest włóczka Cashmerini, czyli nowa włóczka od Gabo Wool. Opowiadałam o niej, pokazywałam w poprzednim vlogu bliżej. Teraz po blokowaniu wygląda to tak. Wydaje mi się, że ten puszek zdecydowanie się zmniejszył. Wciąż jest to niesamowicie miękkie, puszyste i przyjemne. Jednak te włosy tak jakby się troszkę bardziej przykleiły. Ja miałam ją tylko raz na sobie. Jakoś tak pogoda nie pozwoliła. Znaczy, pogoda może i by pozwoliła, ale jakoś w tym tygodniu wyjątkowo miałam większość swetrów takich z golfem, więc bez sensu było do tego chustę zakładać. Ale póki co jest super, jest naprawdę niesamowicie miękka i ja chyba będę chciała mieć z tego sweter jednak. Mam nadzieję, że to będzie się mechadzić, będzie się kulkować, bo jest to jednak bardzo taka
mechata, puszysta włóczka, ale może nie będzie tak źle. Na pewno polecam Wam wzór i na pewno polecam Wam włóczkę, chociażby do wypróbowania właśnie na jakimś takim szaliczku. Możecie kupić jeden motek i zrobić sobie Sophie Scarf na przykład. Także zdecydowanie godne polecenia. A wzór na pewno, ponieważ, no mówię, bardzo, bardzo przyjemnie mi się przerabiało. Wszystko rozumiałam. Tam był jeden moment, wspominałam w poprzednim vlogu, gdzie jakoś tak, ale to chyba ja po prostu nie załapałam i coś zrobiłam źle, musiałam parę rzędów spróć, ale później już jak czytałam to drugi raz, to wszystko było jasne, więc podejrzewam, że był to chwilowy jakiś taki zamęt w głowie. Także to mamy to i to właściwie tyle, jeśli chodzi o dziergi ukończone. Nic nie mam, za to było custom party. Narzuciłam sobie kilka nowych rzeczy, zaraz Wam je pokażę. Tam w tyle widać to czarne takie, to jest ta moja strzałka z kokonków, z włóczki od kokonków z malutkimi cekienkami kolorowymi, ale tego w ogóle nie ruszyłam w tym tygodniu. Nic tam nie robiłam, natomiast kontynuowałam to, czyli Sandoy pullover albo Sandoy sweater. Ciągle zapominam, czy to jest pullover czy sweater. Jedno i to samo, tylko nie pamiętam, jak to jest opisane. Ale kochani, wpięłam sobie znacznik od naszego ostatniego spotkania, więc wiem, ile udało mi się przerobić w tydzień. O, widzicie, tu jest znacznik. Słonię moją twarz, może coś będzie bardziej widać. No, ale widzicie, całkiem nieźle, prawda? Całkiem nieźle. No wiadomo, nie jest to pasjonująca robota, bo są to same oczka prawe w okrążeniu. Ja bardzo to lubię, to mnie nie tyle uspokaja, ale co tak relaksuje. Nie muszę specjalnie przy tym myśleć, mogę coś oglądać i jednocześnie sobie dziergać, także jest tyle. Potrzebuję jeszcze około chyba 11-12 cm według wzoru, bo tutaj w dół ma być, nie pamiętam, ale tak jak zmierzyłam, to jeszcze z 10, 11, 12, jakoś tak centymetrów potrzebuję. No, czyli z tydzień zajdzie, jak nie dłużej, bo mam też teraz inne projekty. No a później wiadomo, rękawki będziemy kontynuować na rękawkach ten wzorek, który też jest bardzo łatwy, przyjemny. Ten warkoczyk jest niezwykle prosty. Nie trzeba tutaj używać, przynajmniej ja nie widzę takiej potrzeby używania dodatkowego druta. Spokojnie można spuszczać te oczka i tak sobie przerabiać, więc idzie natomiast włóczka. Włóczka to jest 100% kaszmir od Kit Couture, tak samo wzór, ponieważ ja dostałam od nich cały box z wzorem i włóczkami, bo oni właśnie sprzedają oprócz włóczek i wzorów pojedynczo, można też zakupić właśnie takie zestawy. I ja cały zestaw otrzymałam. W poprzednich odcinkach pokazywałam Wam co i jak, co jest w takim zestawie, więc możecie sobie do nich wrócić. Tutaj jest kaszmir dość cienki, on ma 170 chyba 5 metrów w 25 gramach i przerabiam go na drutach 3 mm, dlatego idzie to dość powoli, ale jest bardzo fajna, delikatna, lejąca dzianina, więc na pewno będę bardzo zadowolona z tego sweterka. Tak samo podoba mi się też kolor, więc tak, nie mogę się już doczekać, ale to jest jeszcze kilka tygodni roboty, nie ma się co oszukiwać. Dobrze, odłóżmy może to. A tutaj moteczek wygląda w ten sposób. O, bardzo przyjemna włóczka. No to kaszmir. Dobrze, co robię dalej? Dalej robię, właściwie narzuciłam niedawno. Co ja narzuciłam? Aha, Rosy Sweater. Tak, Rosy Sweater. Też Wam o tym wspominałam, że chciałabym zrobić Rosy, ale bez różyczek, czyli skorzystać z tego bazowego wzoru, bez colorworka i robię z tej włóczki, to jest Sayama od Pasquali, otrzymałam ją od firmy Pasquali w ramach współpracy, żeby właśnie wykonać z tej włóczki jakiś projekt i pokazać tutaj i ogólnie na social mediach, jak się prezentuje dany udzierk właśnie z tej włóczki, bo to nie jest włóczka w żaden sposób sugerowana przez autorkę, natomiast ja uznałam, że może się świetnie do tego nadać. No tu nie ma wiele do pokazywania, kochani. Nie ma. Tu jest tył sweterka. Tutaj są rzędy skrócone już wykonane i rozpoczęłam lewe ramię. Ono jest
podbierane. Na razie to tam mi to podbieranie może tak niekoniecznie pięknie wyszło, ale ono po blokowaniu zawsze jakoś tak lepiej zaczyna się prezentować, więc niespecjalnie się przejmuję. Ja zresztą nabierałam to późnym wieczorem. To jest zawsze mój błąd. Nabieram późnym wieczorem, niewiele widzę, niewiele już kojarzę i ogólnie jestem zmęczona, ale to jest włóczka wiele wybaczająca. Myślę, że te oczka naprawdę fajnie równo wychodzą. Dzianina jest bardzo przyjemna. Nie jest to jakiś super miękki puch, ale jest przyjemna. Nie wiem, no mnie w ogóle nie gryzie. Nie wiem, czy innych by gryzła, możliwe. Ale mówię, to jest Rosie. Uwierzcie na słowo, to jest początek Rosie. Chyba robię rozmiar SM, nie S, bo tam jest X, XXS na XS, później jest SK i później chyba M na L, więc wydaje mi się, że robię S. Tak jak sobie mi próbka wyszła chyba o jedno oczko mniej niż tam u autorki. Autorka ma chyba 21 oczek, mi wyszło 20, bo ja przerabiam dość luźno i tak sobie zostawiłam, bo dlaczego nie? Więc tym razem będzie to raczej oversize'owy, miejmy nadzieję, bo ten poprzedni, który robiłam już oryginalnie z różyczkami, robiłam ten najmniejszy rozmiar, bo nie miałam dość włóczki, żeby zrobić większy. I on nie jest wprawdzie dopasowany, ale jeszcze mu brakuje do oversize'u. Natomiast ten myślę, że wyjdzie oversize'owy. Także to jest to i to nie koniec. Nie koniec, moi drodzy. Pamiętajcie, że wciąż mam strzałkę tam na drutach. Ale mówiłam Wam o kalu u Paulinki z Włóczkoteki lub Polymate tutaj na YouTubie. Kal się rozpoczął. Nie wiem, czy jeszcze można się do niego zapisać. Musielibyście spróbować. Napiszcie sobie te Paulinki. Wiem, że jeszcze wczoraj chyba dochodziły jakieś osoby, także myślę, że jeszcze wciąż można sobie dołączyć, także zachęcam Was. Ostatni raz, jak patrzyłam, było tam 75 osób chyba na grupie, bo jest to kal na grupie instagramowej. Także zachęcam. Paulinka ma tam filmiki instruktażowe, cały czas wszyscy sobie pomagają. Ja akurat z tego nie korzystam, bo póki co wzór wydaje mi się na tyle prosty, że sobie radzę, ale sam fakt posiadania tych filmików jest bardzo, bardzo pozytywny, bo w momencie, jeśli gdzieś tam się nie będę orientować albo nie będę czegoś pewna, mogę zajrzeć do filmiku i się upewnić. Ale póki co to jest to. To jest Twist Loop, Sweater Light, coś takiego. I na razie mam tyle. Tyle. I kochani, to jest mój pierwszy wzór sweterek z warkoczami, bo to już można nazwać warkoczami, prawda? No, to już jest warkocz. Nie jest to może najpiękniejsze. Mam tu sporo niedociągnięć. Te boczne oczka, takie tutaj na przykład, troszkę u mnie są rozlazłe, ale im dalej idę, one się jakoś tam rozprostowują, więc ja liczę na to, że blokowanie tutaj pomoże. Cały sweter ogólnie jest robiony tym ściągaczem. To będzie mniej więcej tak wyglądać po blokowaniu. No i właśnie mamy do tego takie warkocze. I teraz tak, mamy 4 warkocze, po jednym na rękawach i jeden tutaj na środku i jeden z tyłu. I tak jak widzicie, może ja się już tu zgubiłam, no dobra, ten tutaj. Teraz przez dużą ilość rzędów idę zwykłym ściągaczem, czyli to nie będzie się bardzo często powtarzać. To się będzie powtarzać z takimi dłuższymi przerwami. To jest chyba zależne od tego, jaki rozmiar robimy. Ja nie zdecydowałam jeszcze, jaki rozmiar robię, ponieważ pierwszy to jest chyba XS czy coś takiego i później jest drugi, trzeci i czwarty w kolejności, które się przerabia dokładnie tak samo, nabierać taką samą ilość oczek i tak dalej. I w trakcie teraz rozszerzania, bo tu takie raglanowe rozszerzanie robimy, cały czas jest ta sama metoda dla tych trzech, czekajcie, bo słowo zgubiłam, rozmiarów, więc nie muszę decydować od razu. Próbka niby mi wyszła, ale wiadomo, ja jednak na okrętkę przerabiam troszkę ciaśniej. Nigdy też nie przerabiałam warkoczy, a z tego co słyszałam, one też trochę ściśniają robótkę, więc stwierdziłam, że dopóty mogę. Czekajcie, bo się zgubiłam znowu. Dopóki mogę przerabiać bez
wybierania konkretnie rozmiaru, to tak będę kontynuować i w momencie, kiedy będzie już to chyba będzie po rozdzieleniu rękawów, myślę, będzie już ten moment, kiedy trzeba zdecydować rozmiar, będą tam różnice. Ja wtedy sobie przymierzę tak mniej więcej na siebie i zadecyduję. Ale póki co wygląda tak. Powiem Wam, że jestem z siebie niezwykle dumna, bo robię warkoczowy sweter, będą tam warkocze, także tutaj są też rzędy skrócone. Niewiele, ale są. E, Autorka tutaj sugeruje nabieranie oczek tą metodą Italian Cast On. Ja tego nie zrobiłam, bo mi się ta metoda nie podoba i wydaje mi się ona zbyt rozlazła. Ja już ją wykorzystałam raz i ona mi się strasznie rozciągnęła po tam kilkukrotnym założeniu swetra. Musiałam wkładać taką gumeczkę, a nie chcę tego robić i sobie standardowo nałożyłam. To wciąż jest dość elastyczne, ale nie na tyle, żeby mi się tutaj rozchełstało po jakimś czasie. Także tak to wygląda. Włóczki, jakich używam, to akurat mam już resztki. Moherek. Moherek to jest Lana Gatto od Paulinki. Nie pamiętam numeru. Nieistotne. Ale to jest moherek z Lana Gatto. On jest bardzo przyjemny, bardzo, bardzo mięciutki, także będzie jednym z moich ulubionych. Natomiast drugą włóczką, też taka resztka tu została, to jest Tyn Pergynt. Ja Pergynta znam, Pergynta bardzo lubię i chciałam wypróbować tą cieńszą jego wersję. Kupiłam sobie oczywiście tą z nopkami, z tweedem właściwie. O, widzicie? On ma takie tweedowe tutaj farfocle. Nie ma ich dużo, tak jak widzicie na gotowym udzielku są widoczne, ale nie są jakoś bardzo nachalne. I właśnie połączyłam sobie, mimo że są to inne odcienie, ten jest bardziej taki żółtawy, ten bardziej różowawy, natomiast w połączeniu wychodzi nam coś takiego i bardzo jestem z tego zadowolona. Także powiem Wam, że bardzo jest wciągające to. Te warkocze nie były dla mnie łatwe. Nie są nadal, bo wciąż będę je kontynuować, z tym, że na razie mam przerwę na ten dłuższy pas takiego standardowego tego ściągacza. No jest dla mnie skomplikowany ten warkot, w szczególności co drugi, bo to też się różni. Jakie mam, znaczy jestem w stanie to zrobić, oczywiście, ale jednak właśnie w niektórych momentach, szczególnie na początku, przytłaczała mnie ilość tych oczek, bo tam jest sporo tych oczek odkładanych. I tak nie bardzo wiedziałam, czy ja to dobrze robię, czy to dobrze wyjdzie i jak ja to ewentualnie spróbuję, jak to wszystko mi się będzie, wiecie, mieszać, ale po tam, nie wiem, 2, 3 już załapałam i nie jest źle, nie jest źle. Powiem Wam, że niepotrzebnie tak się obawiałam, bo naprawdę jest to do ogarnięcia. Tak się strasznie bałam warkoczy. A dwa, troszkę, to zajmuje jednak dużo czasu, przynajmniej mi zajmuje dużo czasu. Wiadomo, taki rządek zrobiony oczkami prawymi, czy nawet ściągaczem, to jest nic w porównaniu ze zrobieniem rządka z warkoczami. Mi to mówię, zajmuje dość dużo czasu, ale efekt jest chyba tego warty, powiem tak. Zdecydowanie jest tego warty. Więc bardzo jestem szczęśliwa, że zaczęłam ten sweter, że robię go z innymi dziewczynami, dzięki czemu mam większą motywację. No i tyle. To są te moje 3 udzielgi, takie właśnie robione najczęściej, że tak powiem, nie odkładam ich tak na dłuższą metę, tak jak na przykład tej strzałki, tylko przeskakuję sobie z jednego projektu na drugi, w zależności na co mam ochotę, tak? Jak chcę sobie podziabać bez myślenia, to kontynuuję Sandoj. Jak mam czas i chęci, żeby troszkę bardziej się skupić, to robię sobie warkoczyki. No i teraz właśnie ten Rosy, wiadomo, ten początek, kiedy się robi te ramiona, zwiększenia i tak dalej, też trzeba się troszkę zastanowić. Natomiast jak dojdę do momentu już robienia w okrążeniach, to też będzie prosto, bo tak jak mówię, ja nie robię tego color worka. Więc nie będę się musiała jakoś specjalnie nad tym zastanawiać. Ale dobrze. Tyle jeśli chodzi o projekty, które teraz przerabiam. Zaraz przejdziemy do zakupów, małych próbek i informacji, co tam się zadziało lub zadzieje w najbliższej przyszłości, a także kilka wzorów, które chciałabym Wam pokazać, także zaraz do Was wracam.
Dobrze, kochani, już jestem. Mam nadzieję, że kadr za bardzo się nie zmienił, bo oczywiście kopnęłam stojak, jak zawsze, ale może. Coś mi tu dziwnie ta kamera odjeżdża, ale nieważne. Zanim zapomnę, chciałam się zapytać, szczególnie tutaj osób z UK, czy ktoś wybiera się może na Unravel Festival, czyli festiwal włóczki, który odbywa się w okolicach Londynu, to jest Farnham Maltings bodajże, i będzie on w przyszły weekend. I to jest piątek, sobota i niedziela. I ja zastanawiam się poważnie nad sobotą, z tym, że ja się panicznie boję poruszania po Londynie. Mam pociąg do London Euston, później powinnam przesiąść się w metro, ten Underground Tube, czy jak oni to nazywają, do Waterloo. Z tym, że ja się panicznie boję tych tubów, tych metro i w ogóle. Tam jest taki bajzel, z całym szacunkiem dla Londynu, ale tam nikt nic nie wie i ja kompletnie nie wiem, gdzie w ogóle iść i w którą stronę mam jechać. Więc to mnie troszkę, że tak powiem, przeraża i stamtąd właśnie z Waterloo powinnam przesiąść się znowu w pociąg do Farnham. Tak przynajmniej mi pokazuje Trainline, jak sprawdzam, jak się tam dostać, bo samochodem na pewno nie będę jechać. Mm, No i właśnie, to mnie przeraża. Bardzo chętnie bym się wybrała. E, Tym bardziej, że będzie tam Steven and Penelope, więc możliwe, że Steven West. Ale właśnie, dajcie znać, czy może wybieracie się. Może udałoby nam się jakoś zgadać, spotkać gdzieś tam w okolicach Houstonu i ktoś by mnie za rączkę poprowadził, gdzie dalej. Także koniecznie dajcie proszę znać tutaj w komentarzach albo na Instagramie. Co jeszcze? Jeśli chodzi dalej o targi, to właśnie bardzo mnie kusi krakowski jarmark i jest duża szansa, że się na nim pojawię. Mam lot w piątek. Planowane lądowanie byłoby około godziny 23 w Krakowie, więc tam jakiś nocleg bym sobie znalazła, jakiś hotel, cokolwiek, byleby było dosłownie najlepiej 5 minut od targów, a coś na pewno się, mam nadzieję, uda znaleźć. Z samego rana przy otwarciu byłabym już właśnie na targach i lot powrotny mam właśnie w sobotę po targach o 19 jakoś, więc musiałabym na lotnisku koło 17 być. No więc miałabym parę godzin tam na tym jarmarku, a na nim jeszcze nie byłam. Odwiedziłam targi wrocławskie, odwiedziłam targi toruńskie i teraz chciałabym odwiedzić targi krakowskie, ale to jest jeszcze wciąż w fazie planowania, ale powiem Wam, że bardzo mnie kusi, tylko że mówię, no jest to dość taka wyczerpująca podróż, bo jednak no 24 godziny właściwie, tak? Wliczając to 2 przeloty, ale mówię, mam tutaj pociąg z Birmingham, więc jest o tyle prościej. Może ktoś się chce z UK wybrać do Krakowa na jarmark, więc możemy się zgadać. I jest to dość prawdopodobne, że się tam pojawię. Dajcie znać, czy planujecie wypad do Krakowa, czy może jesteście z Krakowa i będziecie na targach. Chętnie się dowiem, kto tam będzie. Więc to z takich planów targowych, które są jeszcze właśnie w fazie planowania, ale powiem Wam, że oba mnie bardzo kuszą, więc zobaczymy. Co jeszcze? O, właśnie, bo też zaraz zapomnę. Kochani, 10 lutego mija rok, od kiedy zaczęłam tutaj dla Was nagrywać. Bardzo szybko to zleciało. Właśnie patrzyłam, kiedy był pierwszy film i pokazuje mi, że 10 lutego, także dzisiaj mamy co? 7 chyba. Tak, sobota, 7. Także zaraz będzie rocznica. Zastanawiam się nad jakimś rozdaniem. Zobaczymy. Zobaczę, co ja tam ewentualnie miałabym dla Was do zaproponowania. I może 10 właśnie lutego wrzuciłabym taki krótszy filmik odnośnie właśnie tej rocznicy i rozdania, ale nie obiecuję. Zobaczymy, jak to będzie. E, No i zobaczymy, tak? Nie obiecuję, ale tutaj chciałam Wam tylko pokazać zestaw próbek. To są próbeczki z tych włóczek od Lamany, które otrzymałam w ramach współpracy, żeby dla Was przetestować. To są wszystkie włóczki Lamany dostępne. Mamy gotowe próbeczki.
przyszłym tygodniu, jak już będę miała wolne, zamierzam nagrać osobny film, w którym Wam o tych próbeczkach opowiadam, bo jak widzicie, trochę tego jest, a chciałabym Wam, wiecie, fajnie coś opowiedzieć, a nie tak po 2 sekundy na próbkę, żeby ten film nie miał 3 godzin. Także myślę, że nie będę tego tutaj we vlogach osobno dawać. Chciałabym też to zrobić jako taki jeden pełny film, bo jeśli bym to podzieliła i pokazywała Wam po 3-4 próbki, tak jak to przeważnie robię, no to by się jednak w czasie bardzo rozciągnęło, a na pewno łatwiej będzie każdemu zajrzeć sobie do osobnego filmika, kiedy będzie chciał dowiedzieć się czegoś o konkretnej włóczce Lamany. Będzie mógł sobie ten filmik otworzyć, znaleźć tą konkretną włóczkę. Może uda mi się to podzielić, wiecie, tymi rozdziałami. Postaram się, tak żeby można sobie w opisie zobaczyć nazwę włóczki i od razu kliknąć tak na filmiku, żeby posłuchać o tej konkretnej włóczce. Ale dobra, to tyle. Przejdźmy może do zakupów. Zakupy, tak. Te, o których Wam wspomniałam. Sklep to jest My Ivory Room, tutaj w UK. To właśnie tam kupiłam sobie ten cudowny mój, cudowną, powinnam powiedzieć, czarkę. Ja Wam może tak bliżej jeszcze pokażę. Ona ma takie fajne ciapki. O, taka jest cudowna. I kilka pierdów innych, ponieważ była promocja. Wzięłam sobie takie druciki od Ciaogu. To są te Nitret i to są te cieniutkie. Tu jest rozmiar 3 mm. To są te króciutkie druty, takie o. Mam nadzieję, że coś tu widać. O. To są króciutkie druciki. Ja mam takie króciutkie druciki z firmy Knit Pro, zestaw Mindfula. Tam mam chyba od 2,5 do 6, czy coś takiego, ale chciałam sobie wypróbować też te Red Lace'y. Ja ogólnie za tymi drutami nie przepadam, za tą formą taką, wiecie, normalną, w normalnej długości. Czy nie są złe, ale jakoś mnie specjalnie nie porwały. Natomiast chciałam wypróbować sobie takie, zobaczę jak te się sprawdzają. One są chyba oba tej samej długości, tak to wygląda. No to jest jeden zakup. Drugi, wzięłam sobie druciki, też takie króciutkie, od Sinit. Ja Sinita bardzo też lubię. Mam właśnie tą serię Curve wymienną. Koshitsu to są. Mam też jedną parę na stałej żyłce to są Shirotake bodajże. Bardzo je lubię. Natomiast te to są właśnie chyba asymetryczne, tak. Że jedna jest dłuższa, jeden drucik jest dłuższy. One mają 3,25 mm. Ja raczej na mniejszych bym nie robiła, więc wzięłam sobie takie. Zresztą tam było bardzo mało już rozmiarów. Ja się o tej promocji dowiedziałam za późno. Chociaż może i lepiej, bo jakbym wlazła tam, jak promocja się zaczęła, to no, pół sklepu bym wykupiła. Ale tak, wzięłam sobie takie do wypróbowania. Jeszcze ich nawet nie otwierałam, ale myślę, że sobie wypróbuję. I to już niedługo, bo mnie kusi. Co jeszcze zamówiłam? Zamówiłam 3 włóczki, pojedyncze moteczki na wypróbowanie. Pierwszą z nich jest Cashmere Lace od firmy Gepard. O, tak to wygląda. W takim jasnym, beżowym kolorku. On tak lekko w fiolet wpada, bym powiedziała. Jest bardzo przyjemny w dotyku. Tutaj mamy w 25 gramach 350 metrów, więc to jest takie typowe lace. 100% kaszmiru. Druty sugerowane 3-3,5 mm. Próbka 25 tak, między 25 a 29 oczek na 10 cm. No jest to cienizna, naprawdę. Bardzo, bardzo cieniutka niteczka. A nic tam nie widzicie. O, może tak, w ten sposób. Bardzo przyjemna i zobaczymy. Chciałam ją wypróbować. Tu jest 350 metrów, więc mogła to być jakaś bardzo wiosenna taka apaszka. Może to być dodatek do innej włóczki. No, zobaczymy, zobaczymy. Nie mam na to pomysłu. Chciałam wypróbować. Ona w promocji była. Nie pamiętam, nie powiem Wam, nie chcę Was kłamać, coś w okolicach 10 funtów, na pewno dużo mniej niż w oryginale, bo mówię, było 30% zniżki, więc stwierdziłam, że jest to dobra okazja, żeby wypróbować tą włóczkę. Także niedługo będzie może jakaś mini recenzja.
odnośnie tego konkretnego. Tutaj mamy Isagera Alpakę 1. Ja mam już tą włóczkę w kolorze czarnym, bardzo mi ona odpowiada. To jest jakby taki właśnie dla mnie zamiennik też moheru. Ja alpakę bardzo lubię. Tutaj mamy 400 metrów w 50 gramach, czyli taki właśnie odpowiednik moheru. Jeśli chodzi o długość oczywiście, można to traktować jako nitkę dodatkową. 100% alpaka. Dla mnie jest ona bardzo przyjemna. Ja Was przepraszam za tą kamerę. Ja nie wiem, co ona dzisiaj tak wariuje i się oddala i przybliża i w ogóle. Z tym, że tak, kolor, no właśnie, ja takiego koloru nie sam mówiłam. On nie tylko nawet u nich na stronie, ale wszędzie na stronie wydawał się zupełnie inny. Ten wpada w fiolet znowu, taki bardzo przydymiony, ale myślę, że jakbym go połączyła, ja mam 3 moteczki tego, powinna mieć 3 moteczki, ale pani coś tam się pokręciło w zamówieniu, wrzuciła mi jeden. Oczywiście od razu mi wysłała maila, że bardzo przeprasza i postara się dosłać, jeśli jeszcze będzie miała. Ale jeśli nie będzie miała, to po prostu powiedziała, że zwróci mi pieniążki za te 3 moteczki, a ten, żebym sobie zostawiła po prostu, bo wiadomo, no pomyliła się, że zdarza się, miło, że od razu wysłała maila i powiedziała szczerze co i jak. Także mam tą alpaczkę, mówię, nie jest to kolor, który wybrałam, bo bardziej wydawał się beżowy, natomiast tu nie wiem jak to w kamerze wygląda, w kamerze trochę jaśniej, ale no wpada mi to w fiolet, a wiecie, że ja za fioletami nie przepadam jednak, ale myślę, że w połączeniu z jakimś beżem może coś by z tego wyszło. I ostatnie, co zamówiłam też na próbę, to jest Kid Silk od Kidseta, od Geparda. Dużo słyszałam pozytywnych opinii i powiem Wam, że faktycznie jest to bardzo przyjemny mohair. Tutaj mamy 70% Super Kid Mohair i 30% Chappe Silk. Nie wiem, co znaczy Chappe Silk. Zabijcie mnie, musiałabym to sprawdzić. Ale tak, jest przyjemny. Wzięłam sobie taki kolorek. Może właśnie połączę z jakąś niteczką dodatkową i zrobię sobie ala chustkę, bo wiecie, że ja lubię te szaliczki. Ja lubię je robić, ja lubię je nosić i to są genialny sposób na wypróbowanie włóczki. Ogólnie ten kolor bardzo mi się podoba. I powiem Wam szczerze, że sprawdzę jeszcze na stronie, czy mają większe ilości, bo nie wiem, czy bym nie zamówiła sobie. Boże, co z tą kamerą? Czy nie zamówiłabym sobie jednak ilości swetrowych, bo podoba mi się. Podoba mi się kolorek. Bardzo. Ja lubię taki kasztanowy, czy nie wiem jak go. Rudawo-kasztanowy. O, ale super jest. I bardzo przyjemny. Także tyle, jeśli chodzi o zakupy. Co Wam jeszcze chciałam pokazać? Pewnie widzieliście na Instagramie taką małą przebitkę z taką próbeczką. Ta próbeczka, kochani, to jest Cashmere Lace od Pasquali. Ja też otrzymałam dodatkowo z Sayamą 2 moteczki tej włóczki. To jest 100% kaszmir i tu mamy 170 metrów w 25 gramach. Bardzo przyjemny, naprawdę do miziania. Ma spory puszek. O, tak to wygląda. Na stronie Między Drutami na pewno jest dostępny i są tam wzory chyba wykonane przez syna Kasi. Chyba na czapkę i na szalik, albo na kaul, nie jestem pewna, ale coś tam widziałam właśnie przeznaczonego na tą włóczkę. Ja natomiast chcę sobie zrobić z tego, zgadnijcie co, szaliczek. Wiosenny szaliczek. I chcę sobie sama wymyślić wzór. Jak mi się uda, to będzie on dostępny do zakupu, albo nie wiem. A jak mi się nie uda, to nie będzie. To sama sobie zrobię i co wyjdzie, to wyjdzie. Ale tak, próbowałam sobie różne ściegi na jednej takiej próbeczce. Tutaj jest takie proste połączenie garteru z płaskim, czyli z gładkim. Tutaj ten mi się podoba najbardziej środkowy, takie diamenciki powstają jakby. No a tu jest taki typowy lace, który też mi się podoba, ale ten podoba mi się najbardziej. Najbardziej. Bardzo podoba mi się próbka. Ja ją robiłam na drutach 3,5 mm, ale powiem Wam, że możliwe, że nawet wejdę na 4 mm, mimo że ja bardzo luźno przerabiam, ale ja chcę, żeby to była właśnie chusta wiosenna, delikatna, przewiewna i jeśli decyduję się na ten środkowy ścieg, jak widzicie, mimo że
to są druty 3,5 mm i ja luźno przerabiam, to on jest dość taki nawet może nie zbity, ale nie prześwitujący. Natomiast ciekawa jestem, jakby to się prezentowało właśnie przy drutach 4 mm. Więc na pewno będę próbować. Wstępnie sobie tam rozpisałam wzór. On jest bardzo prosty. Ten ściek to jest przekładanie oczek. I teraz zastanawiam się tylko nad kształtem. Czy chcę rozszerzać na zasadzie, że rozszerzamy z jednej strony, jak to jest w przypadku Sofii na przykład, Sophie Scarf od Petit Knit, czy raczej wolałabym rozszerzać z dwóch stron i w pewnym momencie przejść do momentu, w pewnym momencie przejść do momentu, w pewnym momencie zaprzestać rozszerzania i robić taki płaski, że tak powiem, równy prostokącik i w pewnym momencie znowu zacząć zwężać. Jeszcze nie jestem pewna, która opcja bardziej by mi odpowiadała. Dajcie mi znać, co waszym zdaniem jest ciekawsze i co bardziej lubicie. Na przykład te chustki takie mini typu Sophie Scarf. Oczywiście ja bym ją zrobiła większą, dłuższą. Także właśnie jeden brzeg jest na równo, a drugi jest lekko rozszerzający się. Czy też wolelibyście coś typu właśnie ten solo, że owszem, rozszerza się z obu stron, natomiast w środku jest raczej na płasko, na równo. Bo tutaj się właśnie zastanawiam. Myślę, że obie te opcje są możliwe w tym ściegu. No będę kombinować. Na pewno niedługo coś już zacznę konkretnie. Mówię, mam to rozpisane tak pi razy oko, żeby zobaczyć, jak to z powtórzeniami wygląda. Kiedy muszę, tutaj jest bodajże 8 rzędów wychodzi mi, że muszę robić przed powtórzeniem, przed rozszerzeniem, ale mówię, zobaczymy, zobaczymy. To jest jeszcze w trakcie pracy, więc jeśli mi coś z tego wyjdzie, jeśli się uda, to będę na pewno szukać testerów, ale zobaczymy, zobaczymy. To jeszcze czas. Natomiast odnośnie testów, kochani, jeśli chodzi o testy, to będę coś testować. Będę testować nową sweterko, bluzkę, nie wiem jak to do końca nazwać, od Suvinix. April Tea bodajże, tak się nazywa. Ja zobaczyłam ją u autorki właśnie na Instagramie. Była informacja, że jest nabór na testerów. Zgłosiłam się, dostałam się i będę robić. I zrobiłam sobie dwie próbeczki. Pierwsza wygląda tak. Próbeczka robi się wzorem tym ażurowym, który się tam pojawia na bluzce w większości. O, tak to wygląda. I tu jest połączenie Holstgarnu, bodajże Tides albo Coast. Jednego z tych dwóch w kolorze Choco z My Flower Elba. Tak wygląda to połączenie i powiem wam, że jest bardzo przyjemne. Natomiast drugie, tu zrobiłam podwójne, dwie różne włóczki. Tu na dole mamy połączenie West Yorkshire Spinners Exquisite z moherkiem. Tylko od kogo? A, z moherkiem od Nitsfi, od Cindy Ekman. Natomiast ta część tutaj, to jest ten sam moherek, ale w połączeniu też z Holstgarnem, chyba Super Softem, mi się wydaje. I wygląda tak. Powiem wam, że kolorystycznie najbardziej odpowiada mi to i chyba właśnie na to się zdecyduję. Te też mi się podobają, ale to jednak nie jest dokładnie to. Nie jest dokładnie to, natomiast ten kolorek bardzo mi się spodobał. Myślę, że pójdę właśnie w tą stronę. Ja mam więcej oczek niż w próbce, więc na pewno zejdę. Tu są na 4 mm druty, więc ja zejdę na druty 3,5 zdecydowanie i myślę, że wtedy wejdę już ładnie w próbkę. Tak jak widzieliście, bo ja tu pewnie zdjęcie wrzucę, to jest raczej taka oversize'owa koszulko-sweterek z krótkim rękawem, jednak przez to, że to jest oversize'owe, to ten rękaw wydaje mi się, że sporo sięga za łokieć, więc dla mnie idealnie, ja lubię taką długość. Sami widzicie, ja ciągle podwijam rękawy. Także to jest na pewno coś, co będę robić niedługo. Natomiast teraz przejdziemy do wzorów. Chciałabym wam pokazać, chyba trzymam dla was wzory do pokazania, które mnie zainteresowały, ale oczywiście nie wzięłam sobie tabletu, więc zaraz do was wrócę i porozmawiamy o wzorach.
Dobrze, moi drodzy, jestem. Zrobiło się dziwnie ciemno, więc możliwe, że stracimy na jakości, ale u nas leje. Leje od ponad tygodnia bez przerwy i teraz już leje tak konkretnie i jest totalne zachmurzenie. A jest godzina 9:51 rano, nie? Także żyjemy w ciemnościach. Ale myślę, że do wzorów nie będzie to aż tak denerwujące. Zacznijmy może od Piccolo Fiore. To jest wzór od Claudii Quantanilla. Ja brałam udział w testach tego wzoru, pokazywałam go Wam. Na razie odłożyłam go do hibernacji, bo nie jestem pewna, czy odpowiednio dobrałam włóczkę, czy nie chciałabym jej zmienić oraz nie jestem pewna, czy chcę kontynuować po całości żakard, który tam jest. Czy też zostawić tylko te dwa paski, które zrobiłam, bo ja doszłam do oddzielenia rękawów, takie były wymagania do testów, ale mówię, nie jestem do końca przekonana, więc zobaczymy. Ogólnie tutaj na zdjęciach wygląda on cudownie i sprawia, że chcę go dokończyć. No ale jeszcze się waham, na razie robię inne rzeczy. Ale przejdźmy może do... Mamy tak, rozmiary od XS do 4XL. Jeśli chodzi o końcowe wymiary, to mamy między 108 a 171,5 cm w obwodzie. Druty 3,75 i 3,25. Ja swój robiłam na 3,5, bo nie mam drut. Znaczy mam druty 3,75, ale ja i tak przerabiam luźno, więc wzięłam sobie 3,5 i spokojnie mi tam w próbkę weszło. Co my tu mamy? Robimy od góry do dołu. To jest okrągły karczek z żakardem. Co my tu jeszcze mamy? Mamy rzędy skrócone na pewno, więc ładnie tutaj jest wszystko ułożone, ładnie się ten karczuk układa. Mamy pozytywny luz między 15 a 25,5 cm, więc taki właśnie fajny, luźniutki sweter, idealny do jeansów bym powiedziała, a robiąc na przykład taką skróconą wersję, fajnie by to wyglądało na przykład do sukienki albo do spódnicy z wysokim stanem. To też ciekawa opcja. Tutaj mamy sugerowane włóczki, to jest Isager Spinni i Isager Silk Mohair. I to są włóczki bardzo cieniutkie, oczywiście mohair wiadomo, Spinni też jest włóczką cieniutką. Próbkę tutaj mamy 27 oczek na 29 rzędów, więc to jest naprawdę cienka taka dłubanina. Z tego co pamiętam, jak się ten żakard robiło? Ten żakard chyba się robiło podwójną, te takie linie, podwójną nitką moheru, natomiast całość robiło się połączeniem spini właśnie z moherem w innym kolorze. Tak to mniej więcej wyglądało. Żakard jest bardzo prosty, dość szybko się go robi, ponieważ no, tak jak widzicie na zdjęciu, to są takie cienkie paseczki. Zawsze przerabiamy je na prawej stronie. Także mówię, nie jest to wzór skomplikowany, jest bardzo przyjemny dla oka. Mi dzianina powstaje cudowna. Ta dzianina, to połączenie łuczek powstaje mi naprawdę super, bardzo mi się podoba, ale nie do końca jestem przekonana, czy jest to odpowiednie połączenie do tego konkretnego wzoru. Także mówię, ten sweterek jest u mnie na razie w hibernacji. Ja go zrobię, z tym, że niekoniecznie właśnie z tego, z tego, co wybrałam na początku. Może zmienię włóczki, a może będę kontynuować. Ja jak mam takie dylematy, to po prostu odkładam dany projekt i czekam. I czekam, wracam do niego za jakiś czas i wtedy decyduję. Więc na razie nie będę decydować. Kolejną propozycją jest propozycja, kochani, darmowa. Jest to Summer Lotus od Maria Solftofte. Nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam. Wzór jest na Ravelli, ale jest przekierowanie na stronę Hobby, bo to jest wzór wykonany we współpracy z firmą Hobby. I tutaj mamy połączenie dwóch nitek moheru. To jest sweter typu chmurka. Z tego co widzę, są tu lekko rozszerzane rękawy. Bluzeczka jest dość dopasowana. Rozmiary mamy od XS do 2XL. Jeśli chodzi o obwody, to mamy między 77 a 112 cm. Jest tutaj sugerowany negatywny luz 5 cm, ale jest dopisek, że jeśli preferujemy coś bardziej luźnego, dobrze jest dobrać sobie rozmiar
jak najbardziej dopasowane do naszego oryginalnego, czyli dajmy na to mamy 90 w biuście, to szukamy rozmiaru, który jest jak najbliżej tych 90, natomiast jeśli chcemy podążać według tego, co autorka proponuje, czyli negatywny luz, to szukamy rozmiaru mniejszego. Tak to mniej więcej wygląda. Jest dużo języków. Mamy niemiecki, duński, szwedzki, norweski, fiński, francuski, hiszpański, włoski, polski i coś jeszcze. Duński, tak? Nie wiem, czy mówiłam. Nieważne. Jest dużo języków, jest w tym polski. Mnie interesuje angielski, ale dobrą na pewno opcją jest język polski dla osób, które nie czują się zbyt pewnie w angielskich wzorach. 2, jest to wzór darmowy, więc spokojnie możemy wypróbować. On jest dość krótki, tam nie jest jakoś super to detalicznie rozpisane, ale nie, ja tylko tak zerknęłam, ale nie znaczy to, że jest to źle zrobione. To jest dobrze rozpisany wzór, z tym, że nie jest tak, wiecie, oczko po oczku to wszystko chyba opisane. Zresztą to jest naprawdę dość prosta konstrukcja. Zaraz zobaczmy, czy tutaj coś mamy. Odnośnie konstrukcji samej nie, ale tak jak patrzę na zdjęcie, to jest raglanowy sweterek. Ma jakieś bardzo, chyba nawet nie ma wykończeń jako takich robionych, ale mówię, no jest dość prosty. 2 niteczki, kitsilka. Czy jest tu powiedziane zużycie między 1200 a 2000 metrów? Czyli ile to będzie? No około 10 motków, coś koło tego chyba, nie? Przy tym największym rozmiarze oczywiście. I tutaj mamy druty 6 i 5 mm i próbkę 15 oczek na 21 rzędów, czyli fajna, duża próbka. Taki sweterek na pewno szybko by powstał. Ja myślę, że go sobie narzucę w wolnej chwili, bo tutaj jest na przykład połączenie 2 różnych kolorów. Nie jest 2 kolorów. Nie, przepraszam, są 2 sweterki wykonane w 2 różnych kolorach, ale ja właśnie pomyślałam o połączeniu 2 różnych moherków, niekoniecznie w tym samym kolorze, tylko na przykład zbliżonym, żeby powstał delikatny melanż. To jest gładki sweterek, więc melanż nie będzie tu w żaden sposób przeszkadzał. Na koniec najlepsze. Kochani, najlepsze. Ja to będę robić, ja jestem zakochana w tym wzorze i po prostu ja nie wiem, co mi odbiło, ale ja potrzebuję tego czegoś strasznie. To jest, moi drodzy, profesor Fungi. Tak, profesor Fungi to jest coś w rodzaju maskotki amigurumi na drzutach autorstwa Sary Shira, tak mi się wydaje, zaprojektowany na włóczkę fingering, czyli około 400 metrów w 100 gramach, druty 2,25 i 2,5, próbka 30 oczek na 44 rzędy. Ja osobiście w ogóle nie będę tutaj robiła żadnej próbki. Dobiorę sobie jaką bądź włóczkę, która mi dobrze będzie pasować z tymi drutami, które sobie zamówiłam właśnie. I dzięki temu je sobie wypróbuję. Ja będę tego muchomora robić, on jest absolutnie cudowny. Absolutnie cudowny. Włóczka, wiecie, no praktycznie każda może być. Po prostu rozmiar nam wyjdzie inny, będzie większy lub mniejszy, tak? No tutaj, co tu jest napisane? Raz, dwa, trzy, 4 kolory są podane. Koloru A 72 metry, koloru B 24 metry, C tak samo i kolor D 64 metry, czyli to w gramach jest tak 18, 6, 6 i 16. Więc świetne na wykorzystanie jakichś totalnych resztek. Ja na pewno będę go robić, to jest na 100%. Mówię, dobiorę sobie inną pewnie włóczkę, bo ja mam te druciki. Sinity mam 3,25, a te ciało gum mam 3, więc może z Decay? Dlaczego nie? No. Muszę mieć tego muchomora, jest absolutnie cudowny. Co my tu mamy? Nic ciekawego tu nie jest napisane, nie jest jakoś specjalnie opisane. Jest napisane, że jest tutaj kilka wideo tutoriali, wliczając w to assembly, czyli jak to wszystko ze sobą połączyć, bo tutaj na pewno są różne elementy. I tyle, kochani. No to jest po prostu cudowne. To jest cudowne, ja absolutnie muszę mieć tego muchomora.
Także myślę, że w wolnej chwili to sobie narzucę na zasadzie takiej, wiecie, zabawy bardziej. Mam nadzieję, że szybko mi się nie znudzi. Ja ogólnie robiłam dużo amigurumi, ale oczywiście na szydełku. Na drutach jeszcze nie zdarzyło mi się nic takiego robić, więc będzie to na pewno fajna przygoda. I tak, to będzie na moich drutach i myślę, że już niedługo, mam nadzieję, że już niedługo. Ale dobra, to by było tyle właściwie na dzisiaj. Nie wiem, jak długi wyszedł film, pewnie za długi, bo jak zwykle za dużo gadam. Ale cóż, zawsze możecie sobie trochę przewinąć. Kamera dalej wariuje, nie wiem dlaczego, ale aktualizowałam iPhone'a ostatnio, więc możliwe, że to jakieś zmiany wprowadzone w kamerze i tak dalej, w ustawieniach, ale dobra. Tyle moi drodzy. Dziękuję, że byliście ze mną. Zachęcam do subskrypcji tych, którzy jeszcze nie subskrybowali. Przypominam o kodzie zniżkowym do sklepu Kokonki. To jest 5% na całe zakupy, nie wliczając w to oczywiście promocji. To jest kod Tangled by K5. Na dole będzie w opisie na pewno też podane. Nie wiem, czy wspomniałam odnośnie tego sweterka Piccolo. Mam dla Was zniżkę 30% na wzór, ważną chyba do 13 lutego. Tam na dole w opisie sobie możecie zobaczyć, jest kod podany, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym sweterkiem, to możecie go sobie teraz zakupić wzór za 30, o 35% tańszy. O 30% tańszy. Jezu, wysłowić się nie mogę. Także to na pewno. Przypominam, koniecznie dajcie mi znać, czy wybieracie się na targi w Krakowie oraz czy wybieracie się na targi w Londynie, czy tam pod Londynem na Unravel Festival. I tyle. Dziękuję Wam za dzisiaj. Niedługo pojawi się film o włóczkach Lamany. Niedługo będziemy świętować rok tego kanału. A właściwie no, kanał jest od dłuższego czasu, ale nagrywanie tych filmików dla Was. Także dziękuję, że ze mną tu tyle jesteście. I tyle na dzisiaj. Życzę Wam wspaniałego weekendu lub tygodnia i dziękuję. Do zobaczenia. Pa.